imię Martyna. A ja jestem Monika. Nadszedł grudzień, mój ulubiony czas w roku. A dlaczego? Dlatego, że jest to czas, kiedy pojawiają się wszystkie rankingi, wszystkie Olivian Awards, Huahe Awards itd., itd. Więc dzisiaj omówimy chyba najistotniejszy ranking, czyli Oliviang. Tak, Oliviang co roku daje właśnie nam taki ranking, gdzie pokazuje wszystkie kosmetyki, które Koreanki uwielbiają, które się najlepiej sprzedają także w Oliviang, czyli największej sieciówce w Korei, jeżeli chodzi o sprzedaż kosmetyków. Możemy to porównać do Rossmana, Hebe albo do Sephory. To jest tak nie do końca to, ani nie do końca to. Dobra, ale nie będziemy przedłużać, to nie jest film na ten temat. Jeżeli chcecie coś usłyszeć o Oliviang, myślę, że mamy osobny temat w tym temacie, osobny temat w tym temacie, tak. Tak. No tak, dobra, zaczynamy. Tak, więc zaczniemy od naszej ulubionej kategorii, czyli koreańskiej pielęgnacji. Też jest trochę makijażu, ale to na samym końcu. I pierwsza kategoria to oczywiście tonery. Tutaj to, co należy dodać, jeżeli nie oglądaliście naszego filmiku o tym rankingu z zeszłego roku, to obejrzyjcie, bo dużo się nie zmieniło. No nie, dużo się nie zmieniło. Właśnie można zobaczyć, jak Koreańczycy raczej w swojej pielęgnacji są stateczni. Te nowości się starają przeniknąć, ale w tych dalszych, myślę, miejscach, ale ta czołówka często zmienia się może jeden produkt. Dokładnie. Coś takiego. No raczej wielkiej zmiany nie ma, ale to właśnie pokazuje, jakie produkty są nadal popularne w Korei i które Koreańczycy uwielbiają, więc jedziemy. Tak. Pierwsze miejsce to oczywiście Roundlab 1025 Dr. Toner, czyli toner, o którym słyszeliście na naszym kanale bardzo dużo. Tak, ja nawet tutaj mam swoją buteleczkę, właśnie czekam do momentu, aż inne tonery mi się pokończą i sobie będę mogła wrócić do tego toneru i chciałabym w końcu także zacząć używać toner pacy, które mam, więc będę razem ich używać, bo wiem, że doktor nie zrobił mi krzywdy, więc to także jest mój ulubieniec. Dokładnie, więc to jest produkt, który na pewno my też poleciłybyśmy Wam. Ja też bardzo lubię ten toner. Drugie miejsce to Anua Heart Leaf 77% Soothing Toner, czyli też praktycznie to samo co w zeszłym roku. Tak. Toner, który też super się sprzedaje. O nim też są różne opinie, bo ja słyszałam, że niektórzy mówią, że jest przereklamowany, inni mówią, że po prostu ich produkt życia, więc wydaje mi się, że można spróbować. Jeżeli Wy próbowaliście, to dajcie znać, jak Wam się ten produkt sprawdził. Tak, właśnie widać, jak Koreańczycy trochę różnią się też z zagranicą tym, że za granicą jednak bardziej olej poszedł do góry i wiele osób oczywiście miało później z tym podstawową wersją jednak problemy, ale jednak to olej wyszedł, a tutaj mamy toner z Anui, Tak, który jest bardzo popularny. Bardzo popularny. I trzecie miejsce to samo co w zeszłym roku, czyli Green Green T3 Sika Soothing Toner. To jest toner, którego ja jestem trochę ciekawa, ale słyszałam bardzo dużo opinii, że on trochę wysusza. No wiadomo, też ten olej z drzewa herbacianego mi się sprawdza bardzo rzadko. Jest chyba tylko jeden produkt, który z nim lubię. Ulubieniec naszych. Tak, więc No właśnie, więc tutaj właśnie na tą drzewo herbaciane trzeba uważać i nie przesadzić, więc jeżeli mamy już swoich ulubieńców, to lepiej się nich trzymać. Ja także mam swojego ulubieńca właśnie, jeżeli chodzi o ampułkę i chociaż ona też ma spory poziom tej teatrii, to i tak bardzo dobrze działa. tak, więc polecamy nie mieszać zbyt dużo takich produktów, sytuacji. ale właśnie ja słyszałam, że ten toner sprawdza się dużej ilości Koreańczyków, którzy mają po prostu takie problemy trądzikowe, więc jak macie, możecie spróbować. Dobra, to kolejna kategoria, czyli ampułki. I tutaj mamy też dokładnie to samo co w zeszłym roku. Już mówiłyśmy o tym ostatnio, że jeśli idzie o tą kategorię serum ampułka, to po prostu to są 3 produkty, które cały czas po prostu trochę wskakują na inne miejsca. Tak, właśnie, one się tak przemieniają miejscami, czasami troszkę pójdzie jeden produkt lepiej, potem pójdzie trochę gorzej, no ale właśnie widać, że stateczność Ukraińczyków jest podstawą. Dokładnie. Tak. Ale w tym roku to, co się zmieniło, w zeszłym roku bodajże Toriden był numerem 1, a teraz Toriden Diving, czyli też ampułka, którą my bardzo często polecamy, jest na drugim miejscu. Za to na pierwszym miejscu jest Goodal Green Tangerine Vita C Dark Spot Care Serum. I to jest ampułka, której ja często używam, do której wracam. Jedyny minus to, że ona ma taki bardzo intensywny zapach,
Więc jeżeli macie problem właśnie z dodatkami zapachowymi, bo wiecie, w Korei to trochę tak jest, że to musi pachnieć jak taka właśnie jakaś, tak cytrusowo. I niestety ta ampułka bardzo tak pachnie. Mnie na przykład zupełnie nie podrażniała. A często witamina C potrafiła moją skórę podrażniać, więc to jest taka ampułka dla wrażliwców. Tak, na przykład po tym rankingu też widać, w jaką stronę koreańska pielęgnacja troszkę idzie. No bo tak jak rok temu bardziej szliśmy właśnie w nawilżenie, czyli ten Toriden Divine był na pierwszym miejscu, to teraz zainteresowanie witaminą C bardzo mocno idzie na koreańskim rynku i wiele produktów zaczyna wypuszczać swoje i nie tylko właśnie ampułki, ale także właśnie jakieś maseczki, kremy, wszystko. Po prostu wszystko już teraz witamina C zaczyna królować. Tak, no bo właśnie to jest teraz taki trend trochę rozjaśniania. Tak. I to widać, że to bardzo wchodzi. I trzecia ampułka, czyli to Aizoi. To też jest Nie mam pojęcia jak to się wymawia, Blemish Care Serum, czyli też bardzo popularna ampułka. Ona jest droga. Ja na przykład jej nie próbowałam. Też jej nie próbowałam. Więc nie powiemy Wam o niej nic. Jeżeli próbowaliście, to dajcie znać, jak Wam się sprawdza i czy warto. Właśnie, czy warto, bo naprawdę jest to drogi produkt i jak na razie on nie był w moich myślach, żeby kupować, ale jeżeli powiecie, że jest warto, to czemu byśmy nie miały tego wypróbować na sobie? No, dokładnie. Dobrze, teraz trzecia kategoria, czyli kremy. I tutaj znowu mało co się zmienia, bo jak zwykle numer 1, czyli Estura 365 Autobarrier Cream, to jest krem, do którego Koreańczycy uwielbiają po prostu, do którego zawsze kupują, wracają. A co jest numerem 2? No to jest drugi produkt, do którego Koreańczycy zawsze wracają i zawsze mają go na półce, mogłabym powiedzieć, tylko ostatnio to... Ja wiem, czemu oni mają drugie miejsce, bo pewnie może by mieli pierwsze miejsce, tylko ta cena to jest po prostu zabójcza. Tak. Oni te ceny nie wiem skąd biorą, ale te popularne produkty ostatnio coraz droższe robią i mamy tutaj Dr. G, Reddish Blemish, Clear Shooting Cream, czyli bardzo popularny, bardzo dobry krem, mało kogo zapycha, mało kogo jakoś tak, myślę, że jest to dla skóry właśnie normalnej i takiej tłustej. Tak, dużo osób z tłustą skórą to jest dla nich taki holy grail. Też był moim, bo to jest naprawdę produkt, który jak macie jakiś trądzik, czy właśnie jakieś tego typu problemy, to naprawdę i koi, i delikatnie nawilża, ale też nie jest taki, bo te niektóre żelówki tak po prostu zupełnie nie dają żadnego nawilżenia, a ten jest taki naprawdę okej. Dla suchej skóry także się sprawdzi, ale musimy wtedy pamiętać, żeby o to nawilżenie zapewnić naszej skórze nawilżenie troszkę w wcześniejszych etapach pielęgnacji. I także jest takim fajnym lekkim i makijaż raczej nie zauważyłam, żeby się też jakoś brzydko zachowywał pod tym, więc naprawdę super krem, warty uwagi. A trzecie miejsce? Trzecie miejsce tutaj zaskoczenie, gdyż mamy... Zagranicznie. Tak, La Roche-Posay Cicaplast, bo Koreańczycy też ten krem uwielbiają, jak chyba w ogóle wszyscy ludzie na tym świecie, bo jest taki trochę trend... No tak, ale wiesz, tak generalnie jest taki trend trochę tego Cicaplast, że po prostu właśnie tutaj można obok nosa nakładać, a tutaj na całą twarz i tak dalej. Mi się to sprawdza, zawsze mi się sprawdzał ten krem balm w Kiedy zimie. był potrzebny. No. W zimie właśnie na te okolice nosa, jak byłam chora. Więc no ja szczerze z mojej strony poleciłabym całą trójkę. Ten krem także jest polecany na przykład dla naruszonej bariery hydrolipidowej. Dla osób, które naprawdę potrzebują mocnego takiego zasklepienia i ten krem także daje to. Chociaż moim zdaniem on ma jakieś takie dodatkowe składniki, które mogą troszkę zaszkodzić. Nie jest taki to całkowicie czysty krem. No na pewno to też jest krem, który jak macie tłustą skórę, to nie polecałabym nakładać na całą twarz, bo Was zapcha. No właśnie. Więc no ale tak punktowo kiedy potrzebujemy gdzieś naprawdę ratunku i mamy mocno przesuszoną skórę, to tym bardziej. Tak. Dobra, jedziemy dalej, czyli Mask Pack. Tutaj co ciekawe, coś się zmieniło. Wow, w końcu! I to trochę, to nawet dość sporo, bo pierwsze miejsce spadło na drugie miejsce. Mamy też nowość. Tak, jest też nowość, więc pierwsze miejsce to Toriden Divine, maska, którą ja zawsze kupuję, którą uwielbiam, więc zdecydowanie poleciłabym ją każdemu i właśnie mi się wydaje, że to jest taki super basic. Dlatego właśnie on się dużej ilości osób może sprawdzić, jak macie właśnie tłustą skórę, to też jest fajne, bo dużo tych takich masek, które tak dogłębnie nawilżają, one zostawiają
taki tak Poświaty, no. kleją, a tutaj nie ma zupełnie czegoś takiego i to się wszystko fajnie wchłania w skórę, dlatego ja bardzo lubię tą maskę. Tak, to jest prawda. Jest to taki basic, który będzie dla każdego, ale za to już drugie miejsce takie nie do końca, bo Tak. to jest kolejny produkt, który ma Tea Tree, czyli Tak. ekstrakt z drzewa herbacianego i oczywiście najbardziej popularna maska, myślę, że także osób z Polski. Tak, właśnie ta Mediheal Tea Tree Essential Mask. Ja akurat nie jestem do niej przekonana, powiem Ci, bo zawsze czuję, że ona się tak trochę lepi na mojej skórze, więc nie jestem jej największą fanką, niestety. Nie wiem dlaczego. Ja ciągle się obawiam, raczej lubię na przykład to serum, ale tutaj się ciągle obawiam o tą maseczkę, czy to już nie będzie za dużo, jeżeli chodzi właśnie o drzewo herbaciane i nadal ją mam. Nadal mam ją nieużytą, Znaczy, więc czeka na dobry moment. Powiem Ci, że ona zdecydowanie nawilża i nie czuć takiego wysuszenia tego drzewa herbacianego, więc wydaje mi się, że jego nie jest tam aż tak dużo, nie jestem pewna, ale o wysuszenie nie trzeba się martwić, tylko no właśnie jakoś tak nie, ona się tak nie wchłania w moją skórę fajnie. Dajcie znać, czy Wy też macie taki problem. A teraz ostatnie miejsce, numer 3 i nowość. Tak, nowość, która jest popularna i myślę, że tutaj jest popularność poszła z zagranicy, przyszła do Korei i oczywiście chodzi tutaj o Biodance, Biocollagen, Real Deep Mask Sheet, czyli te, które nakładamy na siebie na całą noc. Tak, Chociaż ja sobie tego nie wyobrażam. Chociaż tutaj też należy dodać, że nie trzeba jej nakładać na całą noc i generalnie jest cała masa właśnie masek kolagenowych, które spokojnie trzyma się, tam jest napisane zazwyczaj, że ponad 30 minut, 30-40 można trzymać tylko pół godziny, można też trzymać 2 godziny, ale to też zależy od skóry i wydaje mi się, że ja mam na przykład taki problem, że jak te maski tak za bardzo zaschną, to wszyscy mówią, że to nie jest duży problem, ale mnie to tak trochę ciągnie na skórze. No nie, no to nie Więc jest. mnie to trochę podrażnia, więc ja nie trzymam aż tak długo. Tak, ale właśnie one się zrobiły z tego popularne z social mediów, gdzie nakładali na całą noc, a największa popularność oczywiście wyszła, kiedy lecimy samolotem i nakładamy sobie tą maseczkę, Tak. to wtedy ona tak fajnie znika i to myślę, że to podbiło internet. Czy ona się dużo różni od innych maseczek kolagenowych, które są troszeczkę tańsze, bo niestety ten produkt jest bardzo drogi. Chociaż też prawda jest taka, że jest dużo tanich kolagenowych masek i trochę droższych i moim zdaniem, ja teraz ostatnio używam, staram się raz w tygodniu, widać różnicę, że te droższe są trochę lepsze. Tej jeszcze nie próbowałam, ale sobie zakupiłam ostatnio, więc jak wypróbuję, to dam znać. O ty, i nic mi nie powiedziałaś, że zakupiłaś? No jedną sobie zakupiłam na wypróbowanie. No to mogłaś powiedzieć, to ja od razu też bym sobie wzięła. Cały czas są, wiesz, przecenione, znaczy teraz nie są, znaczy prawda jest taka, że ta maska Ale nie ja nie jest wiem, bardzo przeceniona. Ale ja nie wiem, gdzie można Ona kupić kosztuje- jedną. W Olive normalnie, tylko ona kosztuje 5000, ja zapłaciłam 5000. Ja zawsze je widziałam w tych wielopakach wszędzie. No właśnie, no wielopak to jest ten problem, że jak Ci się nie sprawdzi, one w wielopakach są dużo tańsze, więc jeżeli je lubicie, ja polecam kupować wielopak, jak jesteście w Korei, sprawdza Wam się, bo wielopak wychodzi znacznie taniej. Jedna maska, no 5000 to jest dość sporo. No jest to. Więc ja zazwyczaj robię tak, że najpierw kupuję jedną, próbuję, czy mi się to sprawdza, a jeżeli bym się zakochała, to bym pewnie kupiła wielopak. To musisz dać nam znać, Tak. czy Czy różni się warto? mocno i czy warto. Teraz kolejna kategoria. Najlepsza kategoria chyba Moniki. Monika uwielbia toner pasy, chociaż Tak. ostatnio tak zamilkłyśmy na ich temat. Prawda, Nie? ostatnio nie używałyśmy chyba obie aż tak dużo. Ja właśnie wróciłam ostatnio tak chyba z tydzień, 2 tygodnie temu, do tych padsów właśnie numer 1, czyli Mediheal Madecasa Side Blemish Pad, padsy, które podbiły Koreę i dalej trzymają się na pierwszym miejscu. Tak. One po prostu chyba już nigdy nie znikną, to są królowe białego miejsca i ktoś tam próbuje się dobić, bo ciągle ten skin food, który jest na drugim miejscu, czyli marcheweczka, Tak. próbuje się dobić do pierwszego miejsca, ale ciągle jej nie wychodzi. Ja rozumiem czemu, ja nie jestem dużą fanką tego, jeszcze mam całe opakowanie, którego jeszcze nie masz! zużyłam go. Jest! Albo oddałam mojej siostrze, albo nadal je mam, więc pewnie je mamy nadal gdzieś To tutaj. może będą kolejne testy. No nie wiem, ale po prostu nie mam dużych myśli do niego, za każdym razem mnie podrażniały, nie są wygodne w użytkowaniu. Ale właśnie bardzo dużo osób sobie je bardzo chwali. Ja na przykład właśnie zdecydowanie wolę Mediheal, ale no próbujcie co Wam podpasuje. Tak, bo jest dużo osób zadowolonych właśnie z ten skin food. A trzecie miejsce To to... nowość, No bo nowość zawsze właśnie. były właśnie te Abiby zielone, które No ja właśnie. też bardzo lubiłam, a teraz Mamy Anue.
Tak, Clear Heartleaf 77, Clearpad. Czyli to jest to samo jak z tonerem. To jest ta sama seria, tylko tutaj już mamy właśnie toner padsy, co jest bardzo ciekawe. A Nua naprawdę ostatnio coraz więcej jest widoczna na koreańskim rynku, co nie było wcześniej to takie aż mocno. Prawda, widać, że wchodzi w więcej kategorii niż tylko ten toner. Tak, tak. I też prawda jest taka, że oni w ogóle chyba zaczynają bardziej rozbudowywać swoją markę o nowsze produkty, więc jest to ciekawa marka. Ja myślę, że powinniśmy się do niej bliżej przyjrzeć i pewnie kiedyś spróbujemy. Ja z chęcią spróbowałam tych paców, bo one są właśnie takie, mają lekko złuszczać, bo mają ten kwas paha, czyli nie baha, nie aha, tylko ten bardziej delikatny. I faktycznie w Korei był bardzo duży szał w pewnym momencie na te pacy i to było widać, że dużo osób właśnie, jak się szło do Oliwian, to stały babki i patrzyły właśnie na te pacy, one też były często wyprzedane. Więc no, jedyny minus to, że jednak to jest dość droga marka. Tak, to jest bardzo droga, jedna z droższych marek. To jest taka połówka, nie jest to taka Olivian Premium, a jest to taka medium, gdzie jednak te ceny powyżej 20 000 trzeba liczyć na coś takiego. Dokładnie, więc jeżeli jesteście w Korei, to raczej polecamy szukać, kiedy Anua jest przeceniona i wtedy kupować. A nie jest często. Tak, to prawda. Właśnie chyba dlatego też te toner pacy był taki szał, bo jak je przecenili, to po prostu ich nigdzie nie było. Tak, właśnie, no właśnie, wtedy trzeba już szukać powtórskich Oliwian, gdzie możemy znaleźć właśnie. Albo zamawiać i czekać. Dobra, chyba najlepszy temat teraz, czyli zmywanie makijażu. Tak. Olejek, tak? Nie, nie tylko olejek. Oni tutaj mają generalnie całą cleansing, czyli całe oczyszczanie i pierwszy mamy oczywiście co? No manio. No to chyba już się nigdy nie zmieni. Wiesz co, ja miałam taką... Ja czekam, aż w przyszłym roku może ten taki deep, może ten nowy olej, co oni wydali, może to się zacznie lepiej sprzedawać, ale na razie tego nie widać. Widać, że ten olej po prostu króluje cały czas i ja lubię ten olej. Trochę mi się to znudziło, bo nie wiem, tak czekałam, że może trochę więcej się zmieni w tych kategoriach, jakieś inne ciekawe kosmetyki, a tak No ciągle jest ten olej i ja nie byłam z niego za bardzo zadowolona. Teraz jak używam go na przykład razem ze zmywaczem do tuszu, to myślę, że jest to dużo fajniejszy olej do korzystania, ale ciągle jednak brakuje mi coś, do czego bym nie musiała tego zmywacza kupić. No, ciągle tak, no dobrze, jeżeli nie domywasz tego tuszu, no to co jest z resztą makijażu? No to jest taka okejka. Ten olej. Taka okejka, myślę, że jak pierwszy raz próbujecie, nie wiecie co to możecie się pokusić o ten olej. Drugie miejsce tutaj mamy Biodermę Sensibum H2O Micellar Water, czyli widać, że te wody micelarne się trzymają. Tak, a nadal jednak króluje zagraniczna marka, chociaż koreańskie już wprowadziły swoje, to jednak tutaj widać stateczność Koreańczyków po raz ponowny. Tak, dokładnie. Nawet trzymają się bardziej tych zagranicznych niż tych swoich rodzimych marek czasami. Coś, co się sprawdzi po prostu. I moim zdaniem to nie jest w sumie złe, bo właśnie fajnie się trzymać produktów, które nam się sprawdziły. I tutaj też trzecie miejsce, czyli produkt, który się zmienił. Tak. Tutaj jest zmiana i tutaj mamy Be-Play Mangbin pH Balanced Cleansing Foam, czyli pianka, którą ja bardzo lubię i rozumiem, czemu jest na trzecim miejscu, chociaż też nie do końca, bo wydaje mi się, że to nie jest pianka dla każdego i to nie jest pianka dla suchych skór, to jest raczej pianka kierowana do ludzi, którzy mają właśnie tłuste skóry. Tak, i to też nie jest pianka dla osób, które mają problemy naczynkowe, bo jednak te drobinki podrażniają naszą skórę, przez co jednak to może uszkodzić tą naszą skórę. Właśnie ja nigdy nie byłam fanką takich drobinek ala peelingujących. Przy mojej skórze te drobinki się sprawdzają, bo one nie są takie ostre, to nie jest taki, wiecie, gruby peeling, ale ciężko to określić. Ja nie do końca rozumiem, po co to tam jest. Gdyby usunęli te drobinki, to myślę, że tak samo... Więcej nawet osób by mogło z nich korzystać, bo myślę, że na przykład tłuste skóry o cerze naczynkowej już mogłyby z tej pianki na spokojnie skorzystać. I też wydaje mi się, że w zimie na przykład też fajniej by się jej używało, bo ja sięgam po nią głównie właśnie latem. Teraz jej nie używam. Tak, więc ciekawy produkt i fajne, dziwne, że właśnie taki, nie jest on taki neutralny dla każdego. Prawda, więc to mnie zszokowało, ale fajnie, że jest jakaś nowość w końcu. Właśnie, w końcu. W końcu coś nowego. I tutaj... Poza to tu chyba dużej nowości nie ma. Jeśli chodzi o pierwsze miejsce,
A trzecie jest nadal przez cały czas ten. No, jedno się zmieniło, no ale zmieniło się. Dobra, ale Chodź. mowa o kremach przeciwsłonecznych. No właśnie, o kremach przeciwsłonecznych. Pierwsze miejsce, nie będziemy dużo mówić, to jest Roundel Bridge czy Moisturizing Sunscreen. To jest z roku na rok, to już się siedzi. I jeżeli nie oglądaliście naszego filmu o Roundels, to zapraszamy, tam naprawdę rozmawiałyśmy bardzo dużo na temat tego. Dzisiaj akurat ten krem przeciwsłoneczny siedzi na mojej twarzy, bo to jest jeden z kremów, które na mojej skórze dobrze się trzymają pod makijażem. Bo kupiłam sobie ostatnio ten Cosrx, to on tak pod makijażem na mojej skórze średnio. Powiem Wam szczerze, że bardzo ciężko ostatnio o dobry sunscreen, który będzie dobrze siedział pod makijażem. W miarę szybko się wchłonie, nie będzie się rolował, Tak, pilnował. dokładnie. Ja mam ten problem, ja nie wiem, czy to jest moja skóra, że mi się bardzo dużo kremów przeciwsłonecznych roluje. Ja nie wiem, czy może dlatego, że ja często używam żelu, w sensie kremu żelowego, ale na przykład dzisiaj nie użyłam i ostatnio nie używam i tak mi się rolują, więc nie wiem, o co chodzi. Ale ten krem jest właśnie takim basiciem i ja rozumiem, czemu go wszyscy używają. Drugie miejsce, nowość, czyli Dalba Waterful Tone Up Sun Cream. I to jest ciekawe, bo pierwszy tone up. Właśnie, to jest pierwszy tone-up i nie spodziewałabym się go tutaj, bo naprawdę tone-upy raczej nie są takimi sunscreamami, które powinniśmy chyba same używać. Tak. I że one jednak nie mają tej ochrony takiej. Dokładnie, chyba że nałożymy faktycznie bardzo dużo. Ale to, co jest ciekawe, to jest waterfall, czyli to jest też taka bardziej chyba esencja niż właśnie te niektóre takie tonapy, te kremy po prostu, no to już... Tak widać, że ma się Tak. coś na tej skórze. Więc to możliwe, że tego można więcej nałożyć, ale to, co jest ciekawe, to ten krem jest dość drogi. Więc też taka marka trochę bardziej właśnie premium, trochę wyżej Olivia niż... Premium. Tak, trochę wyżej niż Anua, tak trochę. Tak, cenowo no tutaj trzeba jednak uważać, ale widać, ja też widziałam duże zainteresowanie, kiedy są przeceny. I w trakcie przecen The Alba naprawdę potrafi sporo sprzedawać produktów, ale właśnie no nie mamy aż tak dużo przecen. A The Alba w ciągu całego roku to chyba tylko wtedy jest przeceniona, kiedy są te duże przeceny. Prawda, oni nie wprowadzają zazwyczaj swoich przecen, więc dlatego jak są przeceny, nagle jest 1+1 i jeszcze przecenione, to wszyscy się rzucają. Ja jestem tego kremu ciekawa, pewnie kiedyś może nam się uda wypróbować na jakichś przecenach, jak dorwiemy. No i trzecie miejsce, czyli typowo Dr. G Green Mild Up Sun Plus, czyli krem, który wypadł z tego rankingu, no to jest Cell Fusion. I wydaje mi się, że jeden z moich ulubieńców i wydaje mi się, że faktycznie widziałam mniejsze zainteresowanie tym kremem. No, ale to Dr. G to jest taki już klasyczek, który tam jest. I Ty możesz powiedzieć, bo jeżeli osoby zainteresowane są tutaj, które są w ciąży, to właśnie ten krem przeciwsłoneczny jest polecany właśnie. Tak, albo jak macie jakąś bardzo nadwrażliwą skórę, macie trądzik, ja go też polecam, używam go. Oczywiście to nie jest aż tak fajny krem jak te filtry chemiczne, no nie czarujmy się, ale jak na taki filtr fizyczny jest super. Dobra, to kolejna kategoria i to już dobiegamy do końca, bo mamy makijaż. Tutaj wybrałyśmy po pierwszym miejscu z każdej kategorii. I pierwsza kategoria to mamy contouring. Contouring, Too Cool for School, czyli taki, to już też taki basic, który wprowadzane są nowe produkty, żeby nie było. W Korei także zaczęły się pokazywać w tym roku nowe produkty do konturowania, ale jednak co klasyk, to klasyk, wszyscy idą w jeden. I to widać, że Koreańczycy mimo wszystko trzymają się tych takich pudrowych konturów, mimo tego, że sticky wchodzą inne produkty, to oni i tak lubią. Tylko jeszcze nie widziałam tak w Olive takiej dużej bazy tych sticków. Mi brakuje trochę takich tych mokrych sticków, jakie są popularne właśnie za granicą. Bo tu w Korei najczęściej to są takie albo takie małe kredki. Małe kredki są, tak, nie? No ja też mam właśnie do nosa taką kredkę, no to jak tutaj już chcesz sobie wykonturować, no to już jest niewygodne. I później jeszcze ta kredka, żeby ją rozpracować tak fajnie, żeby ona się tak fajnie zlewała, to też nie jest prosto, żeby ją rozetrzeć w taki sposób, więc no brakuje trochę takich właśnie mokrych konturów, no ale widać, co się sprzedaje, to widać. No i po prostu to jest moim zdaniem hit tego sezonu, bo kolejny produkt to jest Base The Seam, czyli mój produkt, który ja wybrałam do przetestowania, Cover Perfection Tripod Concealer. I ja na przykład byłam z niego bardzo zadowolona, kiedy jeszcze tak mocniejszy ten makijaż używałam, teraz troszkę przystopowałam i naprawdę fajny jest
ten produkt. Fajnie konturuje, jest taki masełkowy, więc fajnie się wchłania. Właśnie ta konsystencja jest fajna. No i Koreańczycy go kochają już nie wiadomo ile lat, ale teraz jest taki trochę revival, mam wrażenie. Tak. Że trochę ten produkt tak jeszcze poszedł do góry, Bo- influencerzy Tak, polecają. bo one były, ale raczej nie było takie duże zainteresowanie i teraz w tym roku właśnie jakiś wybuch był tych Tak, no produktów. często tak jest, że te sprawdzone produkty nagle jakiemuś influencerowi się uwidzi, że o może wrócę do tego i potem to idzie i się tak, Tak, wybija właśnie. ten trend, no i tak to trochę wygląda. Teraz mamy tint, czyli w ogóle lip makeup, no i tutaj zero zmian, Romand The Juicy Lasting Tint w kolorze Bear Grape. Ja rozumiem dlaczego dużo osób lubi ten kolor, też jeden z moich ulubionych kolorów, więc polecam. On też pewnie do wielu osób w ogóle Bo to pasuje. jest taki klasyczny. klasyczny, taki miód. On też tutaj tak wygląda, ale on się trochę dopasowuje do tego koloru naszych ust, więc wydaje mi się, że on na każdym wygląda super. No, ten czyli, kolor. no taki klasyczek też, bardzo, Taki bardzo na co dzień fajny. też, nie? No właśnie, bo pewnie nie wybija się tak, Tak. jakoś mocno jakąś żarówką. I eyeshadow, wake make na oczy, paleta no po prostu takiej też lawendowa, bluring, do tego pełno różu, właśnie takiej lawendy, przygaszonych kolorów, czyli idealny produkt dla Koreanek. Tak, to co Koreanki lubią najbardziej, to co jest ciekawe zawsze jak się patrzy właśnie na te wszystkie rankingi i tak dalej, te awards, to zawsze jak jest paleta, to ona zawsze jest w takich różowych kolorach. Tak. No ale do nich to pasuje, też lubią to, więc jak Wy też lubicie różowe, to możecie Słuchaj. sobie obczaić. Ta paleta idealnie pasuje do tego lip tinta. Prawda, prawda. Prawie te same kolory. Ale właśnie to widać, że tutaj wszyscy w Korei są cold tone, bo albo chcą być. Tak. Chcą być. Nawet jak nie są, to tutaj wszyscy chcą być. Cool to be cool, cold tone. Tak, dokładnie. No i teraz jedna z lepszych, fajniejszych kategorii, czyli cushion. No i też zero zmian, czyli to Cheongsam Mul Essential Nude Cushion. To jest bardzo popularny i bardzo drogi cushion. To jest... Więc też jak są przeceny, to wszyscy się rzucają. Tak, właśnie. Ja bym chciała kiedyś to przetestować i zobaczyć, czy naprawdę jest warto. Jaka jest różnica na przykład nad tymi kuszonami, które my już posiadałyśmy, przetestowałyśmy. Tym trochę Bo- tańszymi, nie? Tak, tymi trochę tańszymi. Czy naprawdę jest tak duża różnica, że aż tak warto za No. nie się stać w kolejkach? Też jestem ciekawa. Tak, więc liczę, że kiedyś uda nam się to przetestować i Wam przedstawić, czy naprawdę warto zainwestować w trochę droższy kusion. Dobra, i teraz ostatnie, czyli eye makeup. I tutaj mamy Clio Kill Lash Super Proof Mascara. To mnie trochę zaskakuje, bo chyba co roku pojawia się ten produkt. Wydawało mi się, że ten z Etude, ten taki różowy, będzie, a tutaj się okazuje, że ta maskara z Clio. A czyli ja jej prawie nigdy, jakoś mi się nigdy tak nie rzuca w oczy, nigdy jej nie widzę na półkach w Oliwiank i jak Bo teraz patrzę, właśnie takie nowości wchodzą, nie? Jest bardzo dużo tych takich fajnych innych maskar, a tutaj no to samo. no właśnie, to samo, to dziwne, że nic nie udało się właśnie tak mocno wybić, żeby jednak zainteresować jakimś innym produktem. Dobra, tutaj tak na szybko tylko wspomnimy, bo dużo z Was było ciekawych, jakie produkty do włosów się sprawdzają Koreankom. Więc najpierw mamy szampon. Pierwsze miejsce to jak co roku Labo Age Hair Loss Care Shampoo Scalp Strengthening. To jest szampon, którego ja używam bardzo często. Polecam go, jak jesteście w Korei i macie problem z wypadającymi włosami, to zacznijcie swoją przygodę od niego, zobaczcie, czy Wam się sprawdzi. Drugie to mamy to nie mam żadnego pojęcia, jak to się do końca wymawia, ale właśnie to też jest szampon, który bardzo dużo osób tutaj lubi, Deep Damage Repair Shampoo, no i numer 3, czyli Dr. for Hair Foligen Silk Shampoo, to też właśnie na wypadające włosy. Tutaj widać, jakie marki przodują ogólnie tu w Korei, jeżeli chodzi o sprzedaż produktów do włosów. Tak, i to też widać, że właśnie to Labo Age i Dr. for Hair, to oni są tacy na wypadające włosy, a to na takie bardziej zniszczone, też jak lubicie taki ładny zapach, bo dużo osób mówi, że te produkty ładnie pachną, to sobie spróbujcie. Nie są to tanie produkty, więc
No nie, no to trzeba po prostu szukać dobrych Tak. przecen, żeby właśnie zdobyć jak najlepsze ceny. I dobra, ostatnie, czyli odżywki. Znowu mamy to Deep Damage Treatment i X, czyli to jest chyba jeszcze bardziej popularne właśnie niż ten szampon. Tylko te dwie odżywki chyba kosztują 30 000. Jak są chyba przecenione w ogóle. Więc tutaj też proponuję polować na przeceny. Dwójka, czyli Maison Sen Perfect Serum Original. To jak jesteście w Korei i ja nie wiem, czy jest osoba, która nie wypróbowała tego. To jest fajne, bo to jest coś pomiędzy olejkiem do włosów, a serum, czyli to nie bardzo aż tak obciąża włosy. Więc jak macie takie europejskie włosy, to też myślę, że Wam się sprawdzi. I numer 3, czyli Grow Us albo Growus? Growus? Po polsku Po growus! polsku Growus, Damage Therapy No Wash Treatment. Tutaj, wiesz co, trzeba było sobie wpisać po koreańsku nazwy, bo to czasem po angielsku się tak, to jak się wymawia po koreańsku, to jest zupełnie coś innego. I tutaj widziałam, że ta odżywka była polecana, bo ona ma nie obciążać włosów. Jestem jej ciekawa, więc może kiedyś wypróbujemy. I jeśli idzie o ten filmik, to wszystko z naszej strony. O, bardzo szybko poszło. Tak. Dziękujemy Wam bardzo. Zapraszamy do polajkowania, subskrypcji kanału i Dajcie znać, który z tych produktów wypróbowaliście i Wam się sprawdził, albo który Wam się nie sprawdził. albo który byście chcieli wypróbować. Tak. Dobra. Dobra. To pa!